Nazywam się Filip Łużański, jestem lekarzem rezydentem ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Na co dzień pracuję w klinice artroskopii, chirurgii małoinwazyjnej i traumatologii sportowej Szpitala imienia Wam w Łodzi. Szpital w Wambie powstał w 1968 roku. Ufundował go dr Silvio Prandoni. W tym momencie mamy 38 łóżek, podzielonych na 3 oddziały: męski, żeński i dziecięcy. Leczymy nie tylko tubylców z plemienia Samburu i Turkana, ale też ludzi przyjeżdżających z bardzo daleka. Szpital zorganizowany jest wokół bloku operacyjnego, na którym mamy 2 sale operacyjne, salę zabiegową, ramię C, możliwość wykonywania wielu zabiegów chirurgicznych, łącznie z laparoskopią. Fundacja Harambee Polska wysyła do Wamby 12 interdyscyplinarnych zespołów. W każdym znajduje się ortopeda, ginekolog, dentysta i okulista. To są te rejony, w których lekarze na miejscu nie mogą sobie poradzić. Nazywam się Katarzyna Skoczylas, jestem lekarzem rezydentem w trakcie specjalizacji ze stomatologii dziecięcej. Na co dzień pracuję we Wrocławiu w Stomatologicznym Centrum Transferu Technologii. Praca tutaj jest odmienna niż u nas w Polsce. Tutaj trafiają najczęściej pacjenci z bólem. Niestety zęby najczęściej są do usunięcia. Pozostałą grupę stanowią pacjenci, którzy przychodzą celem uzupełnienia braków międzyzębowych, głównie ze względów estetycznych, ponieważ tutaj uśmiech towarzyszy im na co dzień. Więc jako lekarz specjalizujący się w stomatologii dziecięcej tutaj niestety muszę być chirurgiem, protetykiem, endodontą. Trzeba być bardzo kreatywnym, ponieważ nie mamy tutaj laboratorium, pracowni techniki dentystycznej, więc wszystkie prace, które wykonujemy, są to prace bezpośrednie, z którymi się trzeba zmierzyć. Brakuje również materiałów i odpowiedniego sprzętu. Praca jest dosyć trudna. Natomiast cieszy nas uśmiech pacjenta. Nazywam się Joanna Napstych, jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa i pracuję we Wrocławiu. Przyjechałam do Wamby, do Kenii i praca w tym szpitalu, mimo że już w Polsce pracuję od 10 lat, totalnie mnie zaskoczyła. W Polsce mamy około 30-40% cięć, tutaj kilka procent. Problemem w Kenii, w Wambie, jest brak opieki przedporodowej, którą objęte jest tak naprawdę kilka procent pacjentek. Pacjentki nie znają często dat swoich ostatnich miesiączek, nie wiemy, na jakim etapie ciąży są, nie wiemy, czy ta ciąża jest przed terminem, czy już po terminie. Stąd pomoc ginekologa w tych warunkach może polegać m.in. na wykonaniu USG i powiedzmy, że w wysokiej ciąży takie z grubsza oszacowanie terminu porodu, czy tak naprawdę ocena dobrostanu dziecka. Now, as a medical social worker, I have discovered that we have so many desperate cases and vulnerable people who cannot meet for the payments for these services, and we are trying to give a hand for the poor people. And again, we are receiving patients from rural areas where they spend a lot of time, some days, couples of days, coming to the hospital. And right now, we have tried to do a lot of mobilization in the grassroots, in the Manyata there, in the villages, that we have visitors from Poland, and people are positive, and people really appreciate the service they're getting here. Mierzymy się tutaj z wieloma różnymi problemami, głównie logistycznymi. Pacjenci, którzy trafiają do szpitala, cierpią zazwyczaj na zastarzałe problemy ortopedyczne. To jest zupełnie inna medycyna niż ta, którą znamy w Polsce. Większość złamań takich na ostro, które dzieją się gdzieś tam w buszu, gdzieś w sawannie, kończy się niestety tragicznie dla ludzi, dla pacjentów, dlatego że po prostu nie dożywają i przeżywają transportu do szpitala. Ci, którzy przeżywają, tym staramy się pomóc, ale w większości przypadków rzeczywiście są to złamania zastarzałe. Dlatego klasyczna ortopedia znana z mojej codziennej pracy
jest tu trudna do zastosowania. Większość złamań niestety trzeba leczyć na otwarto. Duża większość złamań powinna być leczona specjalistycznie, dlatego potrzebujemy sprzętu, materiałów i wyposażenia. Szpital w Wambie wyposażony był i jest do pewnego czasu przez Włochów. Niestety są to sprzęty i materiały, które mają już kilka lat i w nowoczesnym świecie oczekujemy czegoś więcej. Dlatego zbieramy teraz pieniądze właśnie na płyty do zespoleń skomplikowanych złamań w obrębie stawu kolanowego podudzia. Takie płyty to są zespoły, materiały, sprzęt. Możemy kupić w Polsce, mamy swoich rodzimych producentów i od nich chcemy je sprowadzać tutaj. Niestety to wszystko kosztuje, dlatego potrzebujemy Waszego wsparcia.